W drugiej połowie XV wieku w środkowej Europie rozgrywały się kluczowe wydarzenia, które miały wpływ na kształtowanie się przyszłej mapy politycznej regionu. Głównymi bohaterami opowieści będą dwie potężne dynastie – ród Korwinów i Jagiellonów. Na ich czele stanęli Maciej Korwin, król Węgier, oraz Kazimierz IV Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski. Jak doszło do konfliktu między nimi? Jakie ambicje polityczne i sojusze i intrygi doprowadziły do walki o władzę w Europie Środkowej? Maciej Korwin, zwany również Matiasem Hunadim, był synem słynnego wojownika Jana Hunadiego, obrońcy chrześcijaństwa przed naporem osmańskim. W 1444 roku Jan Hunadi dowodził wojskami chrześcijańskimi w bitwie pod Warną, w której zginął Władysław, król Polski i Węgier. Rodzina Macieja była symbolem nowej elity Węgier. Ród Hunadich wywodził się z rycerstwa, co różniło ich od wielu innych wpływowych rodów królewskich, które miały arystokratyczne korzenie. Już w młodości Maciej wyróżniał się inteligencją i ambicją. W 1458 roku, w wieku zaledwie 15 lat, został królem Węgier. Jego rządy przyniosły liczne reformy i znaczące zmiany w kraju. Rozbudował administrację, umocnił armię, a także wspierał rozwój kultury i nauki. Jednym z jego największych marzeń było stworzenie potężnego królestwa w Europie Środkowej, które mogłoby rywalizować z innymi wielkimi potęgami tego okresu, takimi jak Habsburgowie czy Jagiellonowie. Z drugiej strony mieliśmy Jagiellonów, którzy rządzili w Polsce i na Litwie. Kazimierz IV Jagiellończyk, król Polski, był niezwykle skutecznym politykiem. Po zwycięstwie w wojnie 13-letniej z zakonem krzyżackim Polska stała się dominującą siłą w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo Kazimierz miał ambicje rozszerzenia wpływów Jagiellonów na inne regiony, w tym na Węgry i Czechy, co prowadziło do zderzeń interesów z Maciejem Korwinem. Kluczowym punktem zapalnym między Maciejem Korwinem a Jagiellonami stała się rywalizacja o koronę czeską. Po śmierci Jerzego, króla Czech, w 1471 roku powstał polityczny chaos. Zarówno Maciej Korwin, jak i Władysław Jagiellończyk, syn Kazimierza IV, rościł sobie prawo do tronu czeskiego. Kazimierz Jagiellończyk chciał wzmocnić pozycję swojej dynastii i umieścić Władysława na tronie Czech, podczas gdy Maciej Korwin uważał się za naturalnego sukcesora Jerzego, który był jego sojusznikiem. W 1469 roku Maciej Korwin ogłosił się królem Czech, jednak nie został uznany przez większość czeskiej szlachty, która poparła Władysława Jagiellończyka. Rozpoczęła się długotrwała wojna o tron czeski, która podzieliła nie tylko Czechów, ale także całą Europę Środkową. W serii kampanii wojennych Maciej zdołał zdobyć kontrolę nad znacznymi częściami Moraw, Śląska i Dolnych Czech. Maciej ogłosił się królem Czech, chociaż nigdy nie zdołał objąć pełnej kontroli nad tym królestwem. W październiku 1471 roku wojska polskie wkroczyły na tereny Węgier. Polacy przez 2 lata pustoszyli ziemie węgierskie. W odwecie
wojska Macieja Korwina paliły Dolne Podkarpacie. W grudniu 1473 roku Węgrom udało się wyprzeć Polaków ze swoich ziem. W 1474 roku Maciej Korwin rozpoczął walkę o Śląsk. Konflikt między Korwinem a Jagiellonami nie ograniczył się jedynie do walki zbrojnej. Obie strony angażowały się w intensywną grę polityczną, próbując zdobyć sojuszników na dworach europejskich. Maciej Korwin dzięki swoim zdolnościom dyplomatycznym zyskał poparcie m.in. Habsburgów, z którymi utrzymywał napięte, ale pragmatyczne relacje. Z kolei Kazimierz Jagiellończyk próbował przyciągnąć na swoją stronę inne państwa regionu, w tym Krzyżaków i państwa Rzeszy Niemieckiej. Jednak te zmieniające się sojusze, zakulisowe intrygi i polityczne manewry tylko zwiększały napięcie między dwoma rodami. 8 grudnia 1474 roku we Wrocławiu doszło pomiędzy Maciejem Korwinem i Jagiellonami, Władysławem i Kazimierzem do zawarcia zawieszenia broni na okres 3 lat w konflikcie zbrojnym na Śląsku. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. Choć Maciej Korwin miał wielkie ambicje, nie udało mu się ostatecznie zjednoczyć Czech pod swoim panowaniem, choć przez pewien czas kontrolował znaczną część kraju. Konflikt między Korwinem a Jagiellonami zakończył się de facto w 1490 roku, kiedy Maciej Korwin zmarł bez męskiego potomka. Władysław Jagiellończyk, który już wcześniej był królem Czech, został także wybrany królem Węgier, co na krótko połączyła oba królestwa pod berłem Jagiellonów. Mimo to Maciej Korwin pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo. Jego panowanie uznawane jest za złoty wiek Węgier, a jego ambicje, choć ostatecznie niezrealizowane, miały ogromny wpływ na kształtowanie się polityki Europy Środkowej w nadchodzących wiekach. I tak kończy się nasza opowieść o konflikcie Macieja Korwina z Jagiellonami. Był to okres wielkich ambicji politycznych, intryg i zmieniających się sojuszy, które miały długotrwałe konsekwencje dla Europy Środkowej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.